Kupiłam sobie krzaka, to jest Gabe the skrzydłokrzak i kocham go. Przestań się fokusować kamerą, błagam. Hej, jestem Blanka i mam dla was filmik, o który dosłownie nikt nie prosił. Anyway, od zawsze czułam przyciąganie do malowania, do sztuki w ogóle w całości i zawsze chciałam umieć malować, szczególnie na komputerze, bo czułam, że to jest takie połączenie moich dwóch pasji, czyli rysowania i takiego klasycznego graphic designu, który zresztą teraz studiuję na uniwersytecie. I w te wakacje chyba przez przypadek odkryłam, jak się to robi. Bo swoje podejścia do digital artu miałam już takie dobre 2 lata temu, kiedy wyplułam z siebie może 2 prace, które były w miarę dobre. I tak jedna z nich to Revive. Rok później dosłownie jedną, a na początku tego roku tak z 2 i one też nie były jakoś specjalnie dobre. No i głównie dlatego, że w większości przypadkach nie wiedziałam, co ja robię i jak to później powtórzyć. Więc powiedzmy te trzecie prace już nigdy nie wchodziły tak, jakbym chciała i porzucałam to, bo stwierdziłam, no najwyraźniej nie mam talentu, no nie umiem rysować i to był tylko taki beginner's luck, prawda? No nie. No i nie byłabym sobą, gdybym do tego nie wróciła at some point. I zrobiłam to jakieś 2 miesiące temu i coś z tego wyszło. I od tego czasu maluję całkiem regularnie, sprzedaję moje prace na Fiverrze. Można mnie zatrudnić, żebym was namalowała. Tak jak ta Szwedka z YouTube'a. Byłam sławna, zanim w ogóle zaczęłam nagrywać. Mam nadzieję, że teraz też będę sławna. I jeśli macie ochotę słuchać dalej, jak ja to zrobiłam, jakim cudem z dnia na dzień potrafiłam przejść z czegoś takiego do czegoś takiego, zapraszam was do oglądania dalej. Ważny disclaimer, ja nie jestem ekspertem. Wszystkiego, czego się nauczyłam, zrobiłam to metodą prób i błędów albo binge'owania tutoriali na YouTubie, który teraz sama kręcę. No i maluję realistycznie, maluję portrety, więc to jest moje pole działania. I z tego na razie nie wychodzę. Te rady niekoniecznie przypadną wam do gustu, ale proponuję obejrzeć je mimo wszystko. Nie dlatego, że chcę więcej wyświetleń, ale dlatego, że nawet jeżeli moje rady zupełnie nie przypadną wam do gustu, spróbujecie przeciwnej metody i może się okazać, że to jest wasza technika, to jest wasz styl malowania. I to jest ważne. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby malować to, jak wy chcecie, jak się czujecie z tym najlepiej i co według was przynosi najlepsze efekty. Na początek nudy, ale zapewniam was, co musicie wiedzieć, to jest podstawa podstaw. Po pierwsze, trzeba malować z refek. Na początku przynajmniej. Potem też ogólnie nie rozumiem, dlaczego ludzie mają problem z tym, że ludzie malują z refek. Jakby Rembrandt też malował z refek. Da Vinci też malował z refek. Polecam na początku malować 1 do 1 refki, oswoić się z techniką, oswoić się z tym, jak wygląda malowanie na komputerze. Po prostu trzeba się przyzwyczaić do nowego medium, prawda? A moja druga taka podstawowa rada to malowanie ze skali szarości. Będzie wam dużo łatwiej zrozumieć, jak działa światło, jak działa walor, czyli ciemność koloru. A szczególnie malujemy digitalowo, prawda? Mamy do dyspozycji miliony kolorów, one wszystkie są dostępne na wyciągnięcie ręki. To jest bardzo przytłaczające. I też minie chwilę czasu, zanim zrozumiecie, jak najlepiej łączyć kolory, jak najlepiej się nimi bawić, skąd w ogóle, z którego fragmentu koła brać konkretny kolor. Na przykład często się zdarza tak, ja wciąż jestem w szoku, że na przykład kolor, który wygląda dla mnie na taki bardzo szary-czerwony, jest tak naprawdę niebieskim. Nie wiem, nie rozumiem, ale okej. Poza tym ze skali szarości można spokojnie przejść na kolor. Można nałożyć warstwę na odpowiednim trybie. Jak się te tryby nazywają? Moment. Mieszania? No wiecie, te tryby, co się zmienia. I można osiągnąć fajny efekt. Ten Namjoon został tak namalowany, ale osobiście nie lubię tej techniki. Myślę, że dużo przyjemniejsze i dużo ciekawsze jest malowanie już kolorem. Ale na początku jak najbardziej róbcie to. Dobra, teraz zaczynać najlepsze. Tyle sobie będzie leciał mój proces malowania Taehyunga. Tego Taehyunga, którego widzieliście też na miniaturce. Żeby nie było, że same puste frazesy mówię. Które pewnie są pustymi frazesami, znając mnie. Dobra, ja już mam je w kolorze, więc na tym będą się opierać moje rady. Osobiście uważam, że jak tylko zrozumiecie, jak działa walor, przechodźcie od razu na kolor.
nie samplujcie koloru z rewki, tylko od razu próbujcie sami mniej więcej zrozumieć, jaki kolor jest na obrazie i jakiego powinniście użyć. Błagam, nie zaczynajcie od białego tła. Nieważne, czy malujecie w czerni i bieli, czy w kolorze. Uważam, że dużo trudniej jest namalować coś o realistycznym odwzorowaniu właśnie walorów czy kolorów, mając bazę białą. Dużo łatwiej jest, co ja robię, dużo łatwiej jest zacząć od ciemnego koloru. Dlatego akurat w tym przypadku zaczynam od takiego ciemnego cyjanu. Ogólnie szukam koloru, który znajduje się w cieniach i którego jest najwięcej. Często używam też czarnego, na przykład moje magnum opus Tenjin został namalowany właśnie na czerni. I powiedziałabym, że to jest dość kontrowersyjna metoda, ponieważ za jeden z największych błędów w digital arcie uważane jest cieniowanie czarnym, co jestem w stanie zrozumieć, ale osobiście podoba mi się, jak wygląda taki wyprany z koloru efekt akurat w tej pracy. Tego Namjoona też namalowałam na czarnym i powiedziałabym, że ma dość dobre odwzorowanie kolorów. Nie wiem, to była jedna z moich pierwszych prac, nie wiedziałam jeszcze dobrze, ale uważam, że wyglądają całkiem nieźle. Co do szkicu. Nie będę się skupiać na tym, czy powinno się malować bardziej szczegółowy, czy bardziej luźny szkic. To zależy od was, zależy jaką technikę lubicie, zależy co lubicie, co malujecie. Bateria mi padła. Anyway, moja rada. Osobiście używam koloru szkicując i myślę, że to jest najlepszy sposób. I zawsze używam koloru komplementarnego do tego, który mam w tle. Czyli na przykład jak w tym przypadku był to cyjan, w szkicu używam koloru różowego. I zakładam też, że szkic jest czymś między midtone'em a highlightem. Jezus, nie znam polskich nazw, przepraszam. I nawet kiedy mam czarne, też stosuję tą samą technikę, żeby ogarnąć, jaki kolor ma mieć szkic, czyli odnoszę się do tego, jaki kolor mają cienie. To sprawia, że wasza praca jest bardziej interesująca i dodaje takiej spójności w barwach. Jeśli zajmujecie się fotografią i robiliście tak zwany split toning, to jest właśnie to, tylko że przeniesione na sztukę. Dobra, ale te dwie rzeczy były w miarę oczywiste, prawda? Jak teraz zacząć z tego malować? No bo mamy dwa płaskie kolory, z czego jeden jest tylko szkicem. I ja zawsze robię jeszcze szkic plamą. Czyli mniej więcej daję kolory, jakie mają być i nie skupiam się zupełnie na detalach. Najpierw robię to pod warstwą szkicu, a potem na warstwie szkicu, żeby być jak najdokładniejszą i żeby jak najbardziej warstwa szkicu była inkorporowana do rysunku. Co nam to daje? Od początku mamy bardzo spójny obraz, jeśli chodzi o barwy i później nie musimy tak bardzo używać koła kolorów, żeby namalować coś, bo możemy sobie samplować z obrazu i nasze płótno staje się tak naprawdę paletą barw. Czyli możemy sobie mieszać na nim kolory. Szczególnie jeśli, co doradzam, używacie miękkiego pędza, żeby stworzyć tą bazę. Dzięki temu macie bardzo płynne przejścia już i potem, kiedy malujecie detale, skupiacie się tylko na określeniu kształtu i tego, jak ten kształt współpracuje z całą resztą, że tak powiem. Moja następna rada, dość kontrowersyjna też, podobnie jak z tym czarnym. Używajcie Liquify'a albo po prostu przenoście rzeczy z miejsca na miejsce, wycinając je. W tradycyjnej sztuce oczywiście by to nie przeszło, ale mamy do dyspozycji takie potężne narzędzia, dlaczego z nich nie skorzystać? I dlaczego mamy spędzać godziny dopracowując szkic, skoro możemy od razu przejść do malowania, które według mnie jest najprzyjemniejszą częścią procesu. I polecam zrobić właśnie na początku, kiedy mamy bazę mniej więcej z kolorów i takie mniej więcej ułożone już gdzie co będzie, dzięki czemu potem nam łatwiej będzie jej malować szczegóły, bo mamy już proporcje ustalone tak, jak mają być. Bardzo lubię używać też Liquify na końcu, żeby dopracować już do końca, jak ta twarz ma wyglądać, żeby jak najbardziej przypominała postać, którą maluję. Zwłaszcza, że maluję fanarty i maluję ludzi ze zdjęć, więc to jest dość ważne, żeby zachować podobieństwo twarzy. Kiedy już wejdziecie w szczegóły, dopatrujcie się kolorów tam, gdzie ich nie ma. Co mam na myśli? Na przykład zobaczcie, na tym techniku jest taki randomowy fragment zielonego na jego ustach, albo nie wiem, jakieś
dziwne, różowe barwy na nosie, powiedzmy. Albo na jego białej koszuli, która jest dosłownie całym spektrum kolorów, jeśli się przyjrzycie. Jeśli popatrzycie na obrazy mistrzów, zobaczycie, jak dużo kolorów oni używają, niezależnie czy malują realistycznie, czy malują tak bardziej impresjonistycznie, czy postimpresjonistycznie. Studenci ASP zaraz tu przyjdą i mi zrobią o to problem, przepraszam, już nie będę. Dlatego też mój szkic jest kolorowy, żeby te losowe kolory się przejawiały w całym obrazie. I to przechodzi do następnego punktu, czyli miejcie pod uwagę, że obraz jest jedną całością. Czyli musimy być jak najbardziej konsekwentni w kolorach, które używamy i musimy utrzymać mniej więcej jednolitą kolorystykę. Dlatego, kiedy już mamy tą bazę i malujemy szczegóły, nie używajmy tak bardzo koła kolorów, a samplujmy z miejsc, które już mamy. Czyli na przykład bardzo lubię samplować z tła, kiedy maluję cienie, albo kiedy maluję na przykład koszulę, sampluję z twarzy czy z ust, żeby oddać to, że pod spodem jest ciało, bo kolor jest światłem. I światło się odbija, prawda? Poza tym dodaję kolejny raz takiego bardziej interesującego looku i wyglądacie na to, że wiecie co robicie, chociaż w większości przypadków, tak jak ja, myślę, że nie wiecie co się dzieje. I moja ostatnia rada, czyli bądźcie cierpliwi. Ten techniuk zajął 7,5 godziny. Moje mniejsze prace z mniejszą ilością detali zajmują po jakieś 5 godzin. I kiedyś dla mnie to było niepojęte, żeby malować dłużej niż 2 godziny, żeby spędzać czas nad czymś więcej niż 2 godziny. Ale to jest bardzo ważne, bo jeśli chcemy dopracować szczegóły, jeśli chcemy, żeby ten obraz wyglądał dobrze, musimy nad nim spędzić czas. I pamiętajcie też, że nie nauczycie się niczego z dnia na dzień. To znaczy, nauczycie się, bo tak mówi mój tytuł, ale żeby utrzymać te umiejętności, musicie je powtarzać i powtarzać i powtarzać. Dlatego jeśli coś wam nie wyjdzie, nie poddawajcie się, błagam, nie poddawajcie się. Odejdźcie od tego na 10 minut, godzinę, może cały dzień, nie dłużej. I podejdźcie do tego ze świeżym umysłem, bo nie ma nic gorszego niż porzucenie pracy, bo tracicie cenny czas na naukę. Ja tak robiłam przez 2 lata i dopiero po tych 2 latach ogarnęłam, ile czasu straciłam na byciu głupią. I to są takie moje podstawowe rady. Rzeczy, które mam z tyłu głowy zawsze, kiedy maluję moje lepsze prace, kiedy maluję gorsze, no to jakby nie stosuję się aż tak. Ale jeśli macie jakieś swoje triki, których używacie, wasze ulubione techniki, koniecznie podzielcie się w komentarzach. Ja na pewno z nich korzystam, myślę, że większość z was też z nich skorzysta. I też jeśli macie jakieś pytania, napiszcie do mnie na Instagramie, na Facebooku, w komentarzach i postaram się na nie odpowiedzieć. To co? Widzimy się w następnym filmiku, prawda? Hej!